Witam Was na moim kanale, gdzie uczymy się autentycznego angielskiego z pomocą native speakerów, których znajduję dla Was na amerykańskim YouTubie. Dzisiejsza lekcja to powtórka tego, co przerabialiśmy w tamtym tygodniu. Mieliśmy taką długą lekcję, gdzie omawialiśmy wiele zdań, które mogliśmy usłyszeć w jednym z filmików na kanale Beyond Potential. I tytuł tamtego filmu to było The Ultimate Winter Arc Self-Improvement Master Plan. I w tamtym tygodniu omawialiśmy dość obszerne zdania, co to znaczy ten Winter Arc i jak przez niego przebrnąć, a dzisiaj zrobimy sobie powtórkę słownictwa właśnie z tamtej lekcji. Także let's get this lesson, this revision started. Jeśli kogoś nie było na poprzedniej lekcji, odsyłam, tutaj macie link. Dobrze by było, żebyście najpierw przeszli przez ten pierwszy etap, gdzie sobie wszystko omawiamy. Wszystko tam bardzo szczegółowo omawiam, dlaczego taki czas i takie słówko, a nie inne. Omawiamy też różne wyrażenia po angielsku, które zostały użyte właśnie w tamtym filmiku i też ćwiczyliśmy wymowę. So as you can see, we have 12 words and expressions that we're going to work on today. So the first one is excuse. Excuse, excuses, distraction, bulletproof. The next one, pillars, master something. This is a verb, master, to master something. Be grateful for something. Consistency, crumble, asset, to mess up, to mess something up. Commit, to commit, również czasownik, and execute, a verb as well. So we're gonna have two quizzes today. The first quiz is gonna be matching the words with their definitions. And then you're going to fill in the blanks in the sentences. So now I think it's time to start our first quiz. Matching the words with their definitions. Let's go. I hope you remember and understand all of them. If not, it's also great because today you're gonna get to know them better and memorize them and remember forever. To make a mistake or do something wrong. What do you think? To make a mistake or do something wrong? To make a mistake? To mess up. Czyli co to znaczy po polsku? Zepsuć coś, popełnić błąd, spartolić coś. Mess up. Mess up. Alright, so the next definition is something or someone that is valuable or useful. Something that is useful, something that is valuable. Something valuable that you possess, that you have. What do we call it? Something valuable? It can be asset, an asset. Asset może mieć wiele znaczeń. To może być zaleta, atut, ale też coś cennego. Jakiś kapitał, jaki mamy. Cenny nabytek. If you do something regularly in the same way over time, you are... So what do we call this activity? Doing something regularly in the same way over time. Over some period of time. You stay consistent. So we're talking about consistency. Consistency. A po polsku to znaczy konsekwencja. Jeżeli jesteś systematyczny, to you stay consistent. Czyli systematyczność to będzie consistency. Consistency. Let's repeat. Consistency. What do we call reasons you give to avoid doing something? What do we call the reasons you give to avoid doing something? Wymówki? Excuses. Making excuses. We make excuses. We make excuses. Excuses. The next definition is to promise to do something. To promise to do something. To stick to something. Commit. Commit. Czyli zobowiązać się do zrobienia czegoś. Commit. Commit to do something. What do we call the main parts or supports of a system or idea? Czyli po polsku byłoby to kolumny. Jak mówimy kolumny, filary czegoś. Pillars. Pillars. If something is so strong or effective that it cannot fail, this is bulletproof. Bulletproof, niezawodny. Ale też bulletproof vest, for example, to kamizelka kuloodporna. To learn something very well.
To learn something very well. To a master degree. That's why we master. We say that we master something. Opanujemy coś. Master something. Opanować coś. To fall apart or fail completely. To fall apart or to fail completely. Rozkruszyć się. Rozpaść. Crumble. Crumble. Be thankful for something or someone in our life. Be thankful is the same as be grateful. Grateful. Być wdzięcznym za coś. Be grateful for something or someone. What do we call something that takes your attention away? Rozpraszacz, for example, your phone can be a great distraction. Distraction. Rozproszenie. And the last one is to carry out a plan or idea. What do we call? When we carry out a plan or idea, wykonujemy to. We execute. Execute a plan or idea. Ok, chciałabym teraz, żebyście powtórzyli za mną. Poćwiczmy wymowę. Let's practice the pronunciation of those words. Mess up. Mess up. Let's repeat. Mess up. I teraz połączmy. Mess up. Asset. Asset. Consistency. Consistency. Excuses. Excuses. Commit. Commit. Pillars. Pillars. Bulletproof. Bulletproof. Master something. Master something. Crumble. Crumble. Grateful for. Grateful for. Distraction. Distraction. Execute. Execute. Fantastic. All right, so after some kind of theory, it's time for practice. I want you to look at the first sentence. As you can see, it has a gap. Your task is to fill in the gap with one of the words from our list from today. So, listen carefully. Let me read it for you. If your plan is, it will still work when things get difficult. If your plan is, it will still work when things get difficult. Czyli jeśli twój plan jest jaki, to zadziała nawet wtedy, gdy zrobi się trudno. Niezawodny? Bulletproof. If your plan is bulletproof, it will still work when things get difficult. Stop making the next sentence. Stop making what? And start taking action. Stop making and start taking action. Przestań szukać wymówek i zacznij działać. Stop making excuses and start taking actions. Action. The next one, social media is a huge what? When you're trying to study, especially when you're trying to study. Social media is a huge when you're trying to study, czyli media społecznościowe są ogromnym rozproszeniem, gdy próbujesz się uczyć. Huge distraction.
Social media is a huge distraction when you're trying to study. Gratitude helps you focus on what you're Gratitude helps you focus on what you're za co jesteś wdzięczny. What you're grateful for. Czyli wdzięczność pomaga Ci skupić się na tym, za co jesteś wdzięczny. Gratitude helps you focus on what you're grateful for. The next one, discipline and routine are the first what of the winter arc? Discipline and routine are the first, most important filarami tego projektu Winter Arc. Pillars of the Winter Arc. Czyli dyscyplina i rutyna to pierwsze filary projektu Winter Arc. Discipline and routine are the first pillars of the Winter Arc. The next one, you can't just learn. You need to do what with your plan? You can't just learn. You need to wykonać, wprowadzić w życie ten plan. Execute your plan. You can't just learn. Nie wystarczy się uczyć. Musisz wprowadzić swój plan w życie. You need to execute your plan. Don't worry if you just learn from it and move on. Don't worry if you do what? Just learn from it and move on. Nie martw się, jeśli coś zepsujesz, spartolisz. Po prostu wyciągnij wnioski i idź dalej. Mess up. Don't worry if you mess up. Just learn from it and move on. To get real results, you must do what? To your goals. To get real results, you must zaangażować się w realizację, zobowiązać się do. You must commit to your goals. To your goals. Aby osiągnąć prawdziwe rezultaty, musisz zaangażować się w realizację swoich celów. To get real results, you must commit to your goals. Without a strong foundation, everything will. Without a strong foundation, everything will. Rozpadnie się. Bez solidnych podstaw wszystko się rozpadnie. Will crumble. Without a strong foundation, everything will crumble. Her confidence and optimism are a real to the team. So, what is her confidence? What is her optimism? To prawdziwe atuty, czyli are a real assets to the team. Her confidence, jej pewność siebie, and optimism are a real asset to the team. To prawdziwy atut zespołu. If you want to get better, you have to do what with your skills through practice. Jeśli chcesz być lepszy, musisz opanować swoje umiejętności poprzez praktykę. If you want to get better, you have to master your skills through practice. Remember, konsekwencja is more important than perfectionism. Remember, consistency is more important than perfectionism.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą krótką powtórkę z tego, co przerabialiśmy w tamtym tygodniu. Pamiętajcie też, że jutro, czyli w środę, audio z dzisiejszej lekcji będzie dostępne na Spotify, a notatki z dzisiejszej lekcji znajdziecie też w opisie pod filmem. So thank you so much for today. See you next week. Bye bye.